Wyobraź sobie fabrykę, która potrafi zamienić delikatny kwiat w tysiące litrów krystalicznie czystego oleju dziennie. A teraz pomyśl o tym. Z każdej tony ziaren słonecznika tylko niewielka część staje się olejem. A mimo to światowa produkcja sięga milionów litrów rocznie. Tak, dobrze słyszysz. Milionów litrów rocznie! Jak coś tak małego i tak lekkiego może napędzać tak ogromny przemysł? Dziś odkryjesz ukrytą inżynierię kryjącą się za każdą kroplą oleju słonecznikowego. A zanim pójdziemy dalej, witamy serdecznie na kanale Fabryki i Fakty. Tutaj otwieramy drzwi zakładów przemysłowych i pokazujemy, co naprawdę dzieje się za procesami, które wydają się proste, ale skrywają fascynujące technologie. Przygotuj się więc. To, co zaraz zobaczysz, całkowicie zmienia sposób, w jaki patrzymy na coś tak zwyczajnego w codziennym życiu. A zanim zanurzymy się w ten imponujący proces, jedna ciekawostka. W naszym poprzednim odcinku o oleju rzepakowym pokazaliśmy, jak małe ziarno może zawierać cały świat technologii. Ale słonecznik skrywa zupełnie inne sztuczki i to znacznie bardziej zaskakujące. Od zbiorów po zbiorniki ekstrakcyjne, przez maszyny, które miażdżą setki kilogramów na minutę, zobaczysz, dlaczego produkcja oleju przypomina niemal szlifowanie płynnego kryształu. Przygotuj się więc, bo ten film rozświetli proces, którego nigdy byś sobie nie wyobraził. A przed kolejnym etapem zasubskrybuj już kanał Fabryki i Fakty. I napisz mi, jaki inny rodzaj oleju, który kupujemy w supermarkecie, twoim zdaniem skrywa najbardziej nieoczekiwany proces produkcji? Olej słonecznikowy zaczyna się na długo przed fabryką. Rodzi się tam, na polu, na plantacjach przypominających żółte morza kołyszące się na wietrze. Każdy kwiat działa jak mała, naturalna wytwórnia, produkując nasiona pełne oleju, ale droga do idealnego ziarna jest znacznie bardziej rygorystyczna, niż większość osób sobie wyobraża. Na początek istnieje ogromna różnica między słonecznikiem uprawianym na olej, a tym, który znamy z paczek prażonych nasion. Odmiany przeznaczone dla przemysłu mają mniej łuski, więcej jądra i znacznie wyższą zawartość oleju, a ta różnica genetyczna już na starcie całkowicie zmienia przyszłość nasiona w fabryce. Sama uprawa też przebiega według precyzyjnego harmonogramu. Rolnicy kontrolują glebę, temperaturę, a nawet kierunek wiatru, by wybrać idealny moment siewu. Słonecznik potrzebuje obfitego światła, umiarkowanej wilgotności i gleby, która dobrze odprowadza wodę, ale nie wysycha zbyt szybko. Wszystko to daje bardziej wypełnione ziarno, z wysoką wydajnością podczas ekstrakcji. I jest coś jeszcze. Młody słonecznik obraca się w ciągu dnia za słońcem, stąd jego nazwa, a to pozwala mu pochłaniać energię w imponujący sposób, tworząc bardziej wyrównane nasiona. Niewiele osób wie, że to zachowanie, nazywane heliotropizmem, bezpośrednio wpływa na jakość zbiorów. Gdy nadchodzi właściwy moment, do pracy ruszają ogromne kombajny. Ścinają suche główki kwiatów i wydobywają nasiona w jednym ciągłym ruchu. To niemal hipnotyzujące. Tony nasion uwalniane w każdej minucie, spadające do wielkich metalowych zbiorników. Stamtąd ciężarówki przewożą wszystko do magazynów wstępnego przetwarzania, gdzie nasiono rozpoczyna swoją prawdziwą przemysłową podróż. Ale zanim jakakolwiek gigantyczna maszyna zmiażdży albo sprasuje słonecznik, trzeba oczyścić, wysuszyć i wyselekcjonować każde drobne ziarno. Pierwszym etapem jest czyszczenie. Strumienie powietrza, wibrujące sita i magnesy przemysłowe usuwają liście, kawałki łodyg, pył, a nawet drobne fragmenty metalu, które mogły trafić tu już podczas zbiorów. Potem przychodzi suszenie. Nasiona docierają z różnym poziomem wilgotności, a to stanowi problem. Jeśli są zbyt wilgotne, mogą spleśnieć. Jeśli zbyt suche, łatwo pękają i obniżają wydajność.
Dlatego przechodzą przez wielkie ogrzewane tunele, które obniżają wilgotność do ściśle określonego poziomu. To jak przygotowanie surowca do delikatnego procesu, równowaga wody w każdym nasionie bezpośrednio wpływa na ilość oleju, którą uda się wydobyć. Gdy nasiona zaczynają osiągać idealny standard, trafiają do imponującego etapu – selekcji według gęstości. Tutaj maszyny z kontrolowanymi strumieniami powietrza unoszą lżejsze nasiona, podczas gdy cięższe przesuwają się dalej. Te lżejsze, zwykle puste albo ubogie w wartości odżywcze, są odrzucane. Cięższe, prawdziwe, naturalne zbiorniki oleju trafiają do kolejnej fazy. To klasyfikacja tak precyzyjna, że wiele fabryk potrafi oszacować, ile oleju zostanie wydobyte, zanim jeszcze rozpocznie się miażdżenie. Ten proces obala popularny mit. Wiele osób uważa, że każde nasiono słonecznika jest takie samo. W rzeczywistości z całych zbiorów tylko część zamienia się w olej wysokiej jakości. Reszta trafia na paszę, biomasę albo przemysłowe produkty uboczne. A ta rygorystyczna kontrola jest niezbędna, bo fabryka potrzebuje jednorodnych nasion, aby utrzymać stabilną wydajność. Jeśli partia ma zbyt duże różnice, cały proces, temperatura, nacisk i prędkość pras musi zostać ponownie skalibrowany. Po przejściu przez całą tę naturalną selekcję nasiona są magazynowane w gigantycznych silosach, gdzie czekają na moment wejścia do serca fabryki. I tu pojawia się wielka ciekawostka. Nawet po oczyszczeniu i sklasyfikowaniu nasiona nadal wydzielają wewnętrzne ciepło z powodu resztkowej aktywności biologicznej. Dlatego przemysłowe wentylatory pracują bez przerwy, aby duże masy nasion nie nagrzały się zbyt mocno i nie straciły jakości przed prasowaniem. To szczegół, którego łatwo nie zauważyć, ale właśnie on decyduje, czy końcowy olej będzie jasny i czysty, czy ciemny i o nieprzyjemnym smaku. Z każdym etapem tego początkowego procesu nasiono jest coraz bliżej uwolnienia swojego oleju. Teraz jest już czyste, suche, rozdzielone według gęstości i przechowywane w idealnych warunkach. Następny krok jest brutalny i fascynujący. Zamienić twarde ziarna w gorącą oleistą masę gotową do prasowania. Ale zanim wejdziemy do strefy miażdżenia, odpowiedz mi na jedno pytanie. Czy wyobrażałeś sobie, że istnieje aż tyle etapów, zanim sama ekstrakcja w ogóle się zacznie? Zostań ze mną, bo to, co nadchodzi, odsłania najbardziej dramatyczny moment produkcji, w którym kolosalne maszyny dosłownie wyciskają miliony nasion, walcząc o każdą możliwą kroplę. Teraz wchodzimy do serca fabryki, gdzie nasiono słonecznika przestaje być tylko twardym ziarnem i zaczyna przybierać postać oleju. To tutaj ogromne, hałaśliwe i precyzyjne maszyny pracują niczym młyny energii, zamieniając tony nasion w gorącą, lśniącą pastę. Wszystko zaczyna się od wstępnego miażdżenia. Stalowe walce ściskają każde nasiono, aż całkowicie pęknie. Celem nie jest jeszcze wydobycie oleju, lecz otwarcie drogi, aby ciepło i nacisk mogły zadziałać znacznie skuteczniej. Po tym pierwszym rozdrobnieniu przychodzi etap, który wielu uznaje za chrzest surowca – podgrzewanie. Wielkie ogrzewane cylindry, nazywane kondycjonerami, obracają się bez przerwy, gdy zmielone nasiona przechodzą przez ich wnętrze. Temperatura rośnie w kontrolowany sposób, aby rozbić wewnętrzne struktury nasiona i uwolnić olej uwięziony w środku. I tu pojawia się niemal poetycka ciekawostka. Im bardziej równomierna temperatura wewnątrz cylindra, tym jaśniejszy i czystszy będzie końcowy olej. To tak ważny detal, że czujniki monitorują te wahania sekunda po sekundzie. Gdy masa staje się gorąca i jednolita, trafia do gwiazdy całej fabryki – prasy ciągłej. Wyobraź sobie gigantyczną metalową śrubę obracającą się wewnątrz wąskiej rury. W miarę jak masa przesuwa się do przodu, przestrzeń się zwęża, a ciśnienie rośnie do niewiarygodnych poziomów. Rezultat? Olej zaczyna spływać przez szczeliny, podczas gdy stała pozostałość, czyli znana śruta słonecznikowa, jest wypychana na zewnątrz.
Ta śruta swoją drogą ma wysoką wartość odżywczą i trafia na paszę dla zwierząt, więc nic się nie marnuje. Jest też ciekawy szczegół. Niektóre prasy potrafią wydobyć nawet 70% całego oleju już na tym pierwszym, mechanicznym etapie. Ale to jeszcze nie koniec. Nawet po prasowaniu spora część oleju pozostaje uwięziona w śrucie. I wtedy do gry wchodzi proces chemiczny, prosty do wyjaśnienia, ale imponujący do zobaczenia. Fabryki wykorzystują rozpuszczalnik zwany heksanem, który potrafi wyciągnąć resztę oleju z włókien. Wszystko odbywa się w dużych, zamkniętych komorach, gdzie śruta jest obmywana rozpuszczalnikiem. Następnie ta mieszanina przechodzi przez etap odparowania, który oddziela heksan od czystego oleju. To tak skuteczne, że całkowita wydajność może sięgnąć imponujących 98%. A jeśli zastanawiasz się, dlaczego olej słonecznikowy nie ma intensywnego zapachu ani ciemnej barwy, odpowiedź kryje się w etapie zwanym odśluzowywaniem. Tutaj surowy olej jest podgrzewany i mieszany z wodą, aby oddzielić naturalne gumy, które mętniają płyn. Właśnie w tym momencie olej zaczyna zyskiwać ten złocisty wygląd, który rozpoznajesz na sklepowej półce. Cały ten proces jest monitorowany w czasie rzeczywistym przez czujniki i panele cyfrowe. Każda zmiana ciśnienia, temperatury albo płynności może wskazywać, że coś nie działa tak, jak powinno. W niektórych fabrykach operatorzy potrafią rozpoznać problem tylko po drganiach prasy. To rodzaj przemysłowego słuchu wytrenowanego przez lata. A teraz powiedz mi jedno, która część tego procesu najbardziej Cię do tej pory zaskoczyła? Zostaw swoją opinię w komentarzu i napisz też, z jakiego miasta albo regionu oglądasz. To bardzo pomaga i fabrykom, i faktom zrozumieć, dokąd docierają nasze materiały. A teraz wejdziemy do etapu rafinacji. Tam, gdzie surowy olej zyskuje kolor, aromat i nieskazitelną czystość, zanim trafi do butelki stojącej w Twojej kuchni. Olej wychodzący z etapu ekstrakcji wciąż daleki jest od tego złocistego, przezroczystego płynu, który widzisz na półce sklepowej. Do działu rafinacji trafia z mikroskopijnymi zanieczyszczeniami, cząstkami stałymi, naturalnymi pigmentami, a nawet zapachami pochodzącymi z prasowania. To tutaj fabryka wchodzi w tryb maksymalnej precyzji, niemal tak, jakby szlifowała cenny metal. Gigantyczne zbiorniki, lśniące rurociągi i cyfrowe sterowanie tworzą środowisko, w którym każdy mililitr oleju jest oczyszczany z niemal chirurgiczną skutecznością. Pierwszym etapem tego przemysłowego polerowania jest neutralizacja. Surowy olej zawiera wolne kwasy tłuszczowe, które mogą nadać mu nieprzyjemny smak albo skrócić jego trwałość. Dlatego miesza się go z łagodnym roztworem alkalicznym, który reaguje z tymi kwasami i tworzy drobne cząstki stałe. Te cząstki usuwa się przez wirowanie, dzięki czemu olej staje się stabilniejszy i ma znacznie przyjemniejszy smak. To proces, który wydaje się prosty, ale wymaga pełnej uwagi. Jeśli ilość reagenta przekroczy właściwy poziom, olej traci wydajność. Jeśli jest go za mało, ucierpi końcowy smak. Potem przychodzi bielenie, jedna z najbardziej widowiskowych faz linii produkcyjnej. Olej przepływa przez wielkie zbiorniki wypełnione specjalnym rodzajem aktywowanej glinki, zdolnej wychwytywać ciemne pigmenty, ślady metali i niepożądane zapachy. To trochę tak, jakby glinka działała jak gigantyczny filtr mineralny. Gdy wszystko przejdzie przez filtr, olej wychodzi z dużo bardziej jednolitą, złocistą barwą. Zresztą jest tu zaskakująca ciekawostka. Nawet jeśli olej w zbiorniku wygląda na przezroczysty, jego prawdziwy odcień widać dopiero wtedy, gdy oświetli się go w bardzo cienkich warstwach. Dlatego laboratoria używają wąskich rurek do oceny barwy. I tak dochodzimy do etapu, który nadaje olejowi słonecznikowemu jego charakterystyczny, neutralny aromat. Dezodoryzacji. Tutaj olej jest podgrzewany do bardzo wysokich temperatur, podczas gdy strumień pary porywa lotne związki odpowiedzialne za intensywne zapachy i smaki. To krytyczny moment, bo zbyt duże ciepło może utlenić olej.
Dlatego cała operacja odbywa się w komorach próżniowych, w kontrolowanym środowisku, które pozwala osiągać wysokie temperatury bez utraty jakości. Efektem jest czysty, stabilny płyn o neutralnym smaku, idealny do smażenia albo ogólnego zastosowania w kuchni. Gdy olej jest już rafinowany, fabryka przechodzi do najbardziej hipnotyzującej fazy całej produkcji – rozlewu. Zrobotyzowane linie zamieniają puste butelki w idealnie ustawione rzędy, które przesuwają się tak, jakby maszerowały. Czujniki wykrywają każdą zdeformowaną butelkę i automatycznie usuwają ją z linii. Olej trafia do każdego pojemnika z milimetrową precyzją, podczas gdy nakrętki są zakręcane z ogromną prędkością. Nowoczesne fabryki potrafią napełniać setki butelek na minutę, a to, co dla kogoś oglądającego pierwszy raz wygląda jak chaos, w rzeczywistości jest niezwykle skoordynowanym baletem przemysłowym. A skoro linia produkcyjna pracuje w szalonym tempie, zerknij na dół i zostaw łapkę w górę. W ten sposób pomagasz fabrykom i faktom docierać do jeszcze większej liczby ciekawych osób, które uwielbiają odkrywać, jak naprawdę działa świat za maszynami. A teraz, gdy mamy już złocisty, czysty i zabutelkowany olej, zostaje ostatni kluczowy krok, zanim trafi do Twojego domu. Dystrybucja pełna ciekawostek i globalnych skutków. Gdy olej jest rafinowany, zabutelkowany i gotowy do spożycia, zaczyna się podróż równie złożona jak etapy wewnątrz fabryki. Dystrybucja oleju słonecznikowego porusza ogromną sieć ciężarówek, centrów logistycznych, statków towarowych i napiętych terminów. Każda butelka musi zachować nienaruszoną jakość od rozlewu aż po półkę sklepową i choć wydaje się to proste, kryje w sobie zaskakującą inżynierię logistyczną. Fabryki korzystają z systemów, które monitorują temperaturę, wilgotność, a nawet drgania podczas transportu, bo każda gwałtowna zmiana może narazić całe partie towaru. Mało znana ciekawostka jest taka, że olej słonecznikowy ma tak dużą wartość, iż niektóre kraje traktują jego logistykę jako element strategiczny gospodarki narodowej. W niektórych regionach Europy Wschodniej słonecznik ma na przykład podobne znaczenie handlowe jak zboża, takie jak pszenica czy kukurydza. Z kolei w innych krajach eksport śruty, czyli stałej pozostałości po ekstrakcji, stanowi jeden z głównych surowców do produkcji pasz dla zwierząt. Innymi słowy, niemal wszystko ze słonecznika zmienia się w użyteczny produkt, wzmacniając jego gospodarczą rolę na świecie. I to jeszcze nie wszystko. Olej słonecznikowy ma także znaczenie środowiskowe. Jego nasiona i odpady są szeroko wykorzystywane do produkcji biodiesla, stanowiąc alternatywę dla paliw kopalnych. W niektórych fabrykach nowoczesne kotły spalają same łuski słonecznika, aby wytwarzać energię cieplną, tworząc zrównoważony obieg, który zasila znaczną część produkcji. To właśnie idea gospodarki obiegu zamkniętego w praktyce. Produkt uboczny zasila proces, który go stworzył. Inny zaskakujący fakt jest taki, że olej słonecznikowy potrafi opowiadać historię gleby, na której powstał. Naukowcy potrafią wykryć konkretne ślady chemiczne, które ujawniają cechy klimatu, a nawet żyzności określonych regionów. Dzięki temu niektóre oleje premium otrzymują certyfikaty pochodzenia, podobnie jak dzieje się to w przypadku win czy kaw specialty. To nie jest tylko jedzenie. To nauka, geografia i technologia zamknięte w codziennym produkcie. I po całej tej podróży, od pola po laboratorium, od miażdżenia po rozlew, docieramy do ostatniego momentu. Olej trafia na półki supermarketów, do sklepów spożywczych, kuchni przemysłowych i domów na całym świecie.
To ogromny cykl, często niewidoczny, ale podtrzymujący istotną część naszej współczesnej żywności. I teraz, gdy znasz ten proces od środka, być może nigdy więcej nie spojrzysz na butelkę oleju tak samo. Zanim zakończymy, chcę wiedzieć, która część tej podróży była dla Ciebie najbardziej nieoczekiwana? Napisz w komentarzu, co najbardziej Cię zaskoczyło. I oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujesz Fabryk i Faktów, dołącz teraz do kanału i dalej odkrywaj ukryty świat przemysłu. Nadchodzi jeszcze wiele rzeczy, których nie będziesz chciał przegapić. A jeśli myślisz, że widziałeś już wszystko, to nawet nie wyobrażasz sobie fabryki, którą pokazaliśmy w naszym ostatnim odcinku. Już pojawia się na Twoim ekranie, kliknij i chodź ze mną odkryć kolejny sekret ukryty tutaj, w Fabrykach i Faktach. Serdecznie Cię pozdrawiam, czekam na Ciebie tam.